Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza. Witam w kolejnym odcinku cyklu Fizyka Życia. Z nami jest Jan Kubań. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Janie, będziemy rozmawiać dzisiaj o fizyce życia, o tym, jak powstało życie, jakie są Pana przemyślenia i teorie na ten temat. I jeszcze pozwoli Pan, że zaanonsuję tę książkę. Tutaj właśnie pokazujemy, bo ona jest przyczynkiem do naszych rozmów, czy właściwie treść w niej zawarta 59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia. I dzisiaj mamy odcinek o białku, ale ja bym chciał, boskiej cząstce, ale ja bym chciał takie wtrącenie małe zrobić, bo To, mamy... Przepraszam, to ja też wtrącenie zrobię, bo jak Pan powiedział białko, to wszyscy pewnie... A boska cząstka? O, ciekawe. Tak, to właśnie to jest takie oddziaływanie, to jest to emocjonalne oddziaływanie. Zresztą pojawił się taki komentarz, że ja tak tłumaczę to wszystko bardzo po inżyniersku, a to do ludzi nie trafia, więcej emocji i tak dalej. No ale cóż, jak się mówi o budowie mostu czy o budowie białka, no to jakie tam emocje mogą być? No spróbujemy, tak? Spróbujemy pokazywać grupy funkcyjne w postaci takich czepliwych wypustek, no może coś się uda. Natomiast właśnie chciałem powiedzieć o komentarzach i w ogóle o oglądalności. Poprzedni odcinek, w teorii właśnie mówimy o budowie mostów, czyli o takich rzeczach raczej nudnych, ale poprzedni odcinek obejrzało ponad 6000 osób, co tak jak porównuję z anglosaskimi prezentacjami, to po prostu stawia nas na podobny temat, tak? To stawia nas dosyć wysoko. No i jest bardzo dużo ciekawych komentarzy, oczywiście trochę hejtu też jest, natomiast chciałbym zatrzymać się na komentarzu Ultima Thule, to jest taka... Tak, to chciałbym pozdrowić serdecznie, zanim Pan Jan się odniesie, bo to wyjątkowy nasz widz, który bardzo często komentuje i jego komentarze są bardzo przemyślane, merytoryczne, długie dosyć, więc to jest nawet taka ciekawa lektura. Ciekawa. No i cóż pisze Ultima Thule? No niestety, ale fizyka wszechświata wygląda inaczej. Wielki wybuch nie polega na ekspansji materii, ale na ekspansji przestrzeni. W dodatku nie jest powiedziane, że ekspansja rozpoczęła się w jednym punkcie. Równie dobrze mogła być nieskończona przestrzeń, która cała wybuchła i każdy jej punkt rozszerza się. No więc ja ten komentarz tak mnie zdziwił, no bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy absolutnie niejasnych. Co to jest wybuch? Jak należy to sobie wyobrazić? Jaka jest definicja materii? Jaka jest definicja przestrzeni? Jak może się następować ekspansja przestrzeni? To są wszystko pojęcia, które są niezdefiniowane, niejasne. Natomiast ton tego komentarza jest taki, ja wiem lepiej, tak, co ty tam gadasz, nie? Bo oczywiście ja podałem jako przykład wielki wybuch, który ja rozumiem w ten sposób, że materia się kumuluje do notabene źle nazwanych czarnych dziur, które powinny być nazwane czarnymi kumulantami, bo ta materia się kumuluje w taki sposób, że nie wypuszcza na zewnątrz światła, czyli to są ogromne obiekty o bardzo skoncentrowanej masie i tak mi się wydaje, że w pewnym momencie przekracza to pewne warunki brzegowe i następuje eksplozja całej tej materii. Ja sobie tak to wyobrażam. Skąd ta materia przed powstaniem wszechświata? Tego nie wiem. Tak samo nie wiem, czy to, co powiedziałem w tej chwili o tej czarnej dziurze i ewentualnej jej eksplozji, jeżeli ona przekroczy swój wymiar, że tak to jest. Ja sobie tak to wyobrażam. Mamy bardzo wielki obszar rzeczy, o których nie możemy nic powiedzieć. I zaraz przeczytajmy dalej komentarz i pociągniemy trochę ten wątek. Cóż ja piszę do Ultimy Thule? Zastanawiam się, jak można w tak pewny siebie sposób twierdzić o tego typu absolutnie niepewnych rzeczach. No i spodziewałem się, że Ultima Thule tutaj zacznie, typową sytuacją jest pójście w zaparte, tak? Ja wiem lepiej, jednak to i tak dalej. A co pisze Ultima Thule? Jan Kubań, ja jedynie cytuję fizyków, którzy zastrzegają, żeby nie traktować początków wszechświata jako wybuchu, gdyż ten proces polegał na rozszerzaniu się przestrzeni, a nie materii w przestrzeni. To mówią oczywiście już fizycy cytowani. Na co ja? Ultima Thule, tak właśnie myślałem, że jest to cytat. Fizycy mają wiele różnych ciekawych pomysłów i śmiałych hipotez, ale ja tylko wierzę w te, ale ja nie wierzę w te, które nie przekładają się na wymiar praktyczny i sprawdzalny. Oczywiście przyjmuję je do wiadomości, bo być może kiedyś uda je się logicznie wpleść w logiczną całość. To chyba taki racjonalny stanowisko. Racjonalne, dokładnie. Jak powstała materia? Głowią się w tym w CERNie, w Genewie, gdzieś tam też mamy jakiś tam Fermilab, bodajże w Stanach Zjednoczonych, myślą, nie wiedzą, wymyślają jakieś teorie strun.
no, bardzo wiele jest takich teorii, które powstają w umysłach ludzi, natomiast czy one się potem przełożą na wymiar praktyczny, nie wiadomo. Ale chemia jest bardzo dobrze zbadana. Właściwości cząstek chemicznych, chociaż nie wiemy, skąd one pochodzą, nie wiemy również, jaka jest ich taka absolutnie budowa, na czym to wszystko polega, to jednak chemię znamy. No i właśnie możemy... Chemia to też fizyka. Właściwie Chemia to też fizyka, wyodrębniła tak. się jako nauka z fizyki. Tak, ja w ogóle uważam, wie pan, no, dlaczego nazwałem to fizyka życia, że wszystko jest w zasadzie jedną nauką. Amerykanie nie uczą już fizyki, biologii, chemii, tylko mówią science w szkołach, że uczą nauki. Tak jest, to jest po prostu wszystko. Mówiliśmy o tym, spojrzenie holistyczne ze wszystkich różnych stron. Natomiast dzisiaj zaczniemy od chemii. No bo skończyliśmy na DNA, takiej cząstce typu RPD, która się buduje, a potem się rozpada na dwie komplementarne cząstki, natomiast odbudowują się łańcuchy na tych połówkach i dokładnie... Panie Janie, ja tylko takie zastrzeżenie, jeśli ktoś na przykład ogląda teraz nasz odcinek, a jest zainteresowany właśnie tym, co Pan będzie mówił, to też zachęcamy, jeżeli nie oglądał poprzedniego, żeby jednak obejrzeć, bo wtedy te pewne rzeczy będą... Tak, bo to jest cała ciągłość. Tak, znaczy jaśniejsze. generalnie zachęcam do zapoznania się z książką, no bo tak jakby to jest to, my dokładnie idziemy według schematu książki, zapoznać się i tak jakby wtedy dopiero zadawać pytania. Wszystko to, o czym ja mówię, co Ultima Thule wychwycił, bo jak mówiłem o Wielkim Wybuchu, to ja się na nim nie znam, ale tak go sobie wyobrażam i tutaj miał rację, bo bardzo celną uwagę dał. Natomiast to, co ja mówię, generalnie to jest sprawdzone, znane od lat, czasami nie było zestawione, bo nie wpletli biolodzy konfliktu interesu, czyli teorii gier w takim stopniu, jak ja to zrobiłem. Nikt nie zastanawiał się właśnie na temat samowzbudności pewnych zjawisk w odniesieniu do biologii. Ja to zrobiłem, także to są te nowości. Natomiast o samej samowzbudności powstały tony papieru naukowego, ludzie o tym piszą. Wróćmy teraz mamy to DNA, które się powiela, rozjeżdża się na dwa takie grzebyki. Na tych grzebykach dobudowują się elementy, no i w wyniku mamy dokładnie dwie takie same cząstki DNA. Teraz pomówimy sobie o trochę innych cząstkach. Właśnie nazwałem to boska cząstka. Dlaczego? Bo rzeczywiście byłem zaskoczony. Jak przestudiowałem, na czym to wszystko polega, to całe białko, no to stwierdziłem, że rzeczywiście nic chyba bardziej doskonałego chemia nie wymyśliła. Czyli to jest inna boska cząstka, od tej znanej, powiem, z mainstreamu. Tak. Ja mówię o białku w tej chwili. Poprosiłbym właśnie, dziękuję realizatorowi, że mamy ten schemat. Jest to schemat budowy aminokwasu. Ja tutaj będę jeździł tą łapką, która będzie nam mówiła. Otóż To może całość pokażemy. może całość byśmy wrzucili. Dobrze, dziękuję bardzo. Zaraz właśnie dokładnie sobie to omówimy. Ja tutaj piszę, że nie trudno jest sobie wyobrazić, że w wyniku grupowania różnych atomów i ich właściwości doszło do powstania tego typu cząstek gdzieś tam w oceanach. Oczywiście już się pojawił taki komentarz w naszym poprzedniej rozmowie, że w bulionie pierwotnym otrzymano aminokwasy prawoskrętne, jesteśmy zbudowani z lewoskrętnych, co jest dowodem na to, że tego typu cząstka nie mogła samoistnie powstać, tylko stworzył ją jakiś tam inteligentny byt. Ja tą ocenę zostawiam naszym widzom, każdemu, łącznie panu też. Nie wiem, kto stworzył cząstki chemiczne. Wydaje mi się, że mogło dojść do stworzenia się po prostu z cząstek zwykłych, jakichś tam atomów, do powstania tego typu cząstek. Omówmy ich właściwość. Proszę zauważyć, że tutaj mamy taką grupę, która się nazywa aminowa. Ona jest złożona z dwóch atomów wodoru i jednego atomu azotu, a tutaj mamy grupę karboksylową, wodór, dwa tleny i węgiel. I tutaj mamy R. R to jest reszta, mało istotna. Ta reszta może być bardzo krótka, może być bardzo długa, nawet bardzo długa. Natomiast jeżeli chcemy cząstkę nazwać aminokwasem, to ona po prostu musi mieć właśnie ten fragment, który tutaj jest wyróżniony. Grupa aminowa to jest grupa funkcyjna. Pamiętacie Państwo, ja mówiłem, że grupa funkcyjna jest to takie mało
czytelne, definiendum mało czytelne. Cząstka, znaczy to jest wypustka czepliwa, ona się do czegoś czepia. Chciałaby się z czymś połączyć. Z czym by się chciała połączyć? No i tu jest cała istota tego interesu, bo grupa aminowa dąży do połączenia się z grupą karboksylową. Także tak to wygląda. I teraz jak łączą się właśnie aminokwasy? Tutaj jest schemat łączenia się aminokwasów. Jest potrzebna porcja energii. No i mamy grupę karboksylową, grupę aminową. Następuje reakcja chemiczna, zwykła reakcja chemiczna. I w wyniku otrzymujemy połączone dwa aminokwasy i uwolnioną cząstkę wody. Czyli w trakcie tej reakcji chemicznej została pochłonięta energia i wydzielona woda. Takie cegiełki. Takie cegiełki. I teraz proszę zauważyć, że nowy twór znowu ma grupę aminową i znowu ma grupę karboksylową. W związku z tym on tylko czeka, żeby kolejny aminokwas... Im więcej energii, tym więcej tego budulca się tworzy. Może się, dokładnie te łańcuchy mogą się stworzyć bardzo długie. To jest dwupeptyd no i teraz tutaj wiązanie peptydowe, one się tam połączyły i najdłuższym białkiem, znaczy najdłuższym znanym łańcuchem, jaki może się w ten sposób utworzyć, jest tytyna bodajże, tak, tytyna. To jest łańcuch o długości od 27 000 do 33 000 aminokwasów. Wyobraża pan sobie? Dla mnie to jest abstrakcja. Abstrakcja, tak? No ale tak to jest. No wzięli, zmierzyli, chemicy naukowo do tego podeszli, tak to widzą. No i tutaj ta tytyna to jest długie, włókniste białko, z którego zbudowane są mięśnie poprzecznie prążkowane u kręgowców. Wszystkie obiekty żywe są zbudowane z białek, a właściwości białek są przeróżne. Zaraz o tym powiemy, skąd one się biorą. Mogą być miękkie, kruche, mogą być elastyczne, mogą przewodzić prąd, mogą nie przewodzić prądu. Mogą, będąc oświetlone, mogą wyprodukować sygnał elektryczny. Mogą też wygenerować prąd elektryczny pod wpływem impulsu chemicznego. Tak? Także to są naprawdę bardzo, bardzo wszechstronne, bym powiedział, no nie ma cząstek innych, które by miały aż tak przeróżne właściwości. Skóra, mięśnie, oczy, włosy. Ja bym poprosił realizatora dobrze o wyłączenie w tej chwili, może danie nas na właśnie w ten sposób. Skóra, mięśnie, oczy, włosy, nerki, to wszystko ma w sobie białko. Z tego białka jesteśmy stworzeni. I teraz znowu bardzo takie liczby ciekawe. Białek w przeciętnej bakterii jest około 2 milionów. Bakteria to jest pojedyncza komórka, a w komórce ludzkiej od 1 do 2,6 miliardów. I teraz jeżeli my mamy 16 miliardów komórek, a każda z nich zawiera 2,6 miliarda białek, no to się robią cyfry. Każdy człowiek, liczby, czy nawet każdy obiekt żywy jest wszechświatem białek, aminokwasów. Sam dla siebie, tak? W ogóle tych, wie pan, skupiska tych wszystkich atomów, które w tak genialny sposób ze sobą współpracują. No i teraz znowu wracamy do tej kwestii Boga, Jego istnienia, czy tego, że On nas stworzył, czy w ogóle co stworzył, czy On stworzył człowieka, czy tylko i wyłącznie stworzył materię, nadał jej jakieś tam właściwości, czy też samo to wszystko samo powstało, nie wiadomo na jakiej zasadzie, mówię w tej chwili o cząstkach chemicznych. Oczywiście widzowie starają się, w zasadzie domagają się w pewien sposób, żebym ja się wyraził jednoznacznie, czy jest Bóg, czy nie ma Boga. A ja powiem tak, a ja nie wiem. Trudno powiedzieć. Czyli pan jest agnostykiem. Być może. Bo to jest kwestia wiary, tak? Tak. Czy wierzymy, czy nie. Czy nie wierzymy. Czy nie Trudno wiemy. mi jest powiedzieć. Czy Tak? wierzymy. Patrząc na to wszystko, po prostu naprawdę są jakieś tam elementy, które świadczą, że no, my sobie nie wyobrażamy i dla nas pewne rzeczy są, ponieważ one są, no, nie mogłoby do nich dojść na takiej zasadzie, że po prostu same powstały, no to po prostu w tym momencie tłumaczymy to istnieniem Boga. Przejdziemy do tej kwestii jeszcze za chwilę, jak zaczniemy mówić o informacji, bo tam jest inny bardzo ciekawy komentarz, ale o tym za chwilę. Skończmy z tymi białkami. W każdym razie, patrząc na to, jak skonstruowane są aminokwasy, jak rozumiem, przychodzi nam do głowy, że no to jest tak doskonałe, że
że po prostu to mógł Bóg stworzyć. No. Tak, ale wie pan, no, ciągle, Że cały jakoś czas schodzimy na inteligentny. niższe poziomy rozumienia, coraz niżej, coraz głębiej rozumiemy pewne rzeczy i tutaj się pojawia tak jakby taka chęć, no skoro już tyle rozumiemy, no to prawdopodobnie całą resztę też zrozumiemy, tak? I mamy ludzi, którzy są wierzący i mówią, że nie, to jest tak, na przykład ludzkie DNA. Ja studiowałem wytrzymałość materiałów i myśmy tam mówili o współczynniku smukłości, czyli to był stosunek długości obiektu do jego średnicy, do jego przekroju. No więc DNA no, chyba nie ma bardziej smukłego obiektu, po prostu jest to tak jak lina, wie pan, no, potwornie długa lina, a jak się te liny plączą, to tylko alpiniści wiedzą, przy czym oni mają 50 metrów liny, a ona ma średnicę około 9 mm. Tu te relacje są o wiele zupełnie inne. DNA się nie plącze, ma mechanizmy, które tam właśnie powodują, że nie ulega splątaniu, tylko wszystko przebiega tak, jak powinno przebiegać. W naszych ludzkich umysłach to się nie mieści i stąd odwołujemy się do Boga. Ja mówię, nie wiem, po prostu trudno mi jest powiedzieć, tak? Nie mam dowodów na to, że są jakieś czynniki inne poza tymi, które znamy z nauki, no i które wpływają na te obiekty. Ja jak patrzę na tę doskonałość, no to tym bardziej potwierdza to, powiem szczerze, moją wiarę. I wie pan, ja po prostu tak jakby szanuję to, mogę się zgodzić, że u pana to potwierdza, u innych osób mogę się zgodzić, że to nie potwierdza, tak? Natomiast sam nie chcę zająć stanowiska, bo po prostu nie wiem, no i Okej. tyle. I już, takie jest moje podejście. Wiemy już, że białka są bardzo długimi łańcuchami, które są połączone, stworzone właśnie z tych różnych aminokwasów i w obszarze, jeżeli badamy białka ludzkie, to okazuje się, że białka w ogóle obiektów żywych są zbudowane z zaledwie 22 aminokwasów. I te aminokwasy są nazwane aminokwasami podstawowymi. Ja bym poprosił w tej chwili realizatora o zrzut ekranu. Tutaj właśnie mamy taką tabelę podstawowych aminokwasów, mamy skrót, mamy symbol, czyli nazwę, alanina ma nazwę ALA i kodony. O kodonach sobie powiemy nieco później, być może w następnej pogadance, natomiast chciałbym, żeby nasi widzowie przyjęli do wiadomości, że z aminokwasem związane jest pojęcie kodonu, no i ten kodon składa się z 3 literek drukowanych. Czyli kod taki, tak? G, C, U, o już pan wyprzedza, tak? Jakiś kod, dokładnie. Ale o tym powiemy później. Dobrze, to teraz mamy 22 aminokwasy podstawowe, czyli to są wszystkie aminokwasy, które służą do tworzenia białek w obiektach żywych. No i teraz skąd się biorą właściwości białek? To jest bardzo ważny moment, kiedy będziemy o tym mówili, bo znowu w jednej z kolejnych pogadanek wrócimy do tego w odniesieniu do RNA, o czym się mało mówi i jeszcze 10 lat temu o tym się nie mówiło. Ale teraz skupmy się właśnie na poziomach strukturalnych białek. Biologowie, w zasadzie to już fizycy powinni się tym zajmować, powiedzieli w ten sposób, że właściwości białka zależą oczywiście przede wszystkim od tego, jakie aminokwasy są połączone w jakiej kolejności. Pan pamięta pojęcie ciągu, tak? To był zbiór uporządkowany. Mamy dokładnie tutaj do czynienia z ciągiem, czyli ze zbiorem uporządkowanym elementów, 22 elementów, czyli ASN, GLY, PHE, GLU, GLN i tak dalej, i tak dalej. Od tego oczywiście zależy właściwość już białka wynikowego. Ale dalej, i to zostało nazwaną strukturą pierwszorzędową, czyli pierwszorzędowym czynnikiem, który decyduje o właściwościach Czyli jak białka. będzie rozciągłe, tak? Takie Tak, właściwości. dokładnie, jak będzie, czy będzie elastyczne, czy będzie przewodziło prąd, czy będzie lubiło wodę, czy nie będzie, czyli hydrofobowe, czy dobra. Hydrofilia. Tak, okej. Czyli dokładnie, jakie będzie miało własności fizyczne. To jest ta struktura pierwszorzędowa, czyli ciąg dokładnie aminokwasów. Struktura drugorzędowa, otóż układają się aminokwasy, niektóre ciągi się układają w takie spiralki, niektóre się układają w takie zawijasy, no i to powoduje, w zależności od tego, ile tych zawijasów jest, ile jest tych helis, bo te takie nawinięte, jakby odwinięte ze szpulki,
to się nazywają helisy. Ile tego jest, to też właśnie wpływa, to jest taki drugorzędny czynnik, który wpływa na właściwości białka wynikowego. To jest struktura drugorzędowa. Struktura trzeciorzędowa to jest już, bo to białko jest bardzo długie. Pan pamięta, że ono ma te grupy R, czyli te pozostałe fragmenty. Te pozostałe fragmenty mogą ze sobą... Ta reszta mogą się też łączyć. I w zależności jak to się przestrzennie ułoży, jak te reszty się połączą, no to otrzymujemy strukturę trzeciorzędową. Ale to jeszcze nie wszystko, bo już wynikowe białko może dołączać do siebie różnego rodzaju inne cząstki chemiczne, cukry, tłuszcze, nawet innego rodzaju po prostu cząstki i to w finale daje strukturę czwartorzędową. Te właściwości właśnie wynikają tak jakby z kolejnych tych 4 struktur, 4 rodzajów komplikacji tego całego jednego łańcucha, tak? Jednego ciągu tych aminokwasów. Także to jest bardzo ważne. I tutaj może ja przeczytam strukturę czwartorzędową, bo to jest no, tak jakby najbardziej skomplikowana rzecz. Czyli struktura czwartorzędowa białka, czyli przestrzenne ułożenie i ustabilizowanie się łańcuchów względem siebie, prowadzi do utworzenia nowych właściwości białka. Białka mogą również łączyć się ze strukturami niebiałkowymi, na przykład białka połączone z łańcuchami sacharydowymi to glikoproteiny, z łańcuchami nukleotydowymi nukleoproteiny, a gdy w ich skład wchodzą tłuszcze, to lipoproteiny. No i tak jak mówiliśmy, tych właściwości białek jest bardzo, bardzo dużo i stąd my jesteśmy zbudowani w zasadzie z aminokwasów, czyli z 22 malutkich cegiełek, które są poukładane w odpowiedni sposób i mamy włosy, mamy oczy, mamy mięśnie, które się kurczą pod wpływem sygnału, skórę, dokładnie, nerki, wątrobę i tak dalej. I wszystko to spełnia... Wszystko to te małe cegiełeczki. Małe cegiełeczki, 22 aminokwasy. Widzi pan, w życiu nie ma takich marketów budowlanych, bo tam są tylko 22 elementy, prawda? Nie musimy kupować różnych śrubek i tak dalej. Wszystko się samo robi. I znowu wracamy do Boga, tak. Prawda? Dobrze, to wróćmy. W takim razie nawiążmy do innego komentarza. Również ten komentarz jest bardzo zasadniczy w swojej treści i pisze użytkownik, który się nazywa Film Promotor, pisze pod naszym poprzednim odcinkiem: DNA jest informacją, a informacja sama tworzyć się nie może. Musi być stworzona przez istotę inteligentną. Dalej. Ścisła definicja informacji zawiera 5 różnych poziomów. Informacja posiada następujące cechy. Statystyka. Informacja wyróżnia się specyficznym uporządkowaniem swych elementów składowych. Jak panu się podoba pierwszy punkt ścisłej definicji informacji? Ja jeszcze bym wrócił do tego, czy informacja musi być stworzona przez istotę inteligentną, bo to jest ciekawe. Nie zawsze chyba z tym bym się zgodził, powiem szczerze. Tak, i ja też istota inteligentna dokonuje interpretacji, odczytywania informacji, no ale... Czy słonecznik jest inteligentny, niech mi pan powie? No właśnie. Jest czy nie? Reaguje na słońce. Słońce dla niego jest informacją, jak on ma być zorientowany przestrzennie. No nie nazywamy roślin istotami inteligentnymi. Dokładnie. Czyli tutaj mamy poziom wody, czy jest informacją. Tak, jest na pewno jakąś informacją. Jest oczywiście. stanem po prostu, tak, który jest odczytywany przez pływak, a pływak zamyka albo otwiera kran, który wpuszcza albo nie wypuszcza wody. Tak? Ja bym przeczytał może jeszcze dalej, dobrze, bo ta osoba, tak jak mówię, bardzo twierdzi w taki sposób radykalny, tak, i to wynika prawdopodobnie, że jest osobą wierzącą, no i znalazła takie definicje i próbuje tak jakby je podłożyć pod swoją tezę. Syntaktyka. Informacja jest podana w logicznym systemie, który można odczytać, na przykład reguły gramatyczne języka czy alfabet Morsa. Semantyka. Informacja posiada logiczne znaczenie jako przekaz treści, na przykład pociąg do Wrocławia odjedzie o godzinie 16. Pragmatyka. Informacja nadaje się do praktycznego wykorzystania, na przykład w działaniach i procesach w systemach fizycznych i biologicznych. A
apobepetyka. Wykorzystanie informacji w procesach skutkuje w osiągnięciu logicznego celu. No nie powiedziałbym, czasami się osiąga nielogiczne cele. Tu przykład bym podał taki chociażby media mainstreamowe, które wkładają ludziom do głowy różnego rodzaju głupoty i powodują, że kraje się rozsypują gospodarczo, natomiast politycy mogą bezkarnie sobie swawolić. Tak? Pytanie o definicję logicznego celu. Co to dokładnie, co to znaczyć? znaczy logiczny cel? Tak? Czy rozwalenie się gospodarki i w związku z tym jakiś głód to jest logiczny cel, a przecież wyniki takie mamy. Tutaj jeszcze jest zdefiniowane prawa natury dotyczące informacji. Ja też nie będę tego czytał. To w tym komentarzu było? Tak, to jest duży komentarz. Też dziękujemy za Dziękujemy, to nie, ja bardzo dziękuję. Ja też chciałem nawiązać właśnie kontakt z tą osobą, żeby przedyskutować te sprawy, no bo zadałem pytanie poniżej, pod tym komentarzem, czy uważa, zaraz zobaczymy, czy to jest wszystko. Tak, zadałem autorowi tego komentarza kontrpytania. Poproszę o podanie stosowanej przez Pana definicji informacji, bo to, co on podał, to ja nie uważam, że to jest do końca ta definicja. Czy poziom wody w zbiorniku w świetle tej definicji jest albo może być informacją? I kto jest autorem cytowanych powyżej 4 praw natury w odniesieniu do informacji? Bo według mnie już pierwsze prawo jest nieprawdziwe i w konsekwencji pozostałe również. I tutaj te prawa pierwsze, kod DNA zawarty w organizmach żywych posiada wszystkie 5 zasadniczych cech informacji, skąd wynika, że skoro istnieje kod spełniający definicję informacji, to musi istnieć nadawca tego kodu. Ten wniosek w jednoznaczny sposób obala ateizm. No, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, tak? Znaczy nie obalam ateizmu właśnie za pomocą informacji, w ogóle nie zamierzam tego robić, ani mówię, nie mam na to zdania żadnego, trudno mi powiedzieć, w związku z tym się po prostu nie wypowiadam. No ale cóż, zrobiłem taką tutaj może poprosimy, o właśnie, mamy taki rysunek na ekranie. Cała informacja, którą my postrzegamy, którą mamy w sobie, to jest taka schemat, tak? Taki podział, klasyfikacja. Mamy dokumenty. Dokumenty to jest tekst, to są strony, to są słowa. Słowa składają się z liter, a każdą literę można przedstawić za pomocą bajtu, a każdy bajt przedstawiany jest za pomocą bitu, czyli to wszystko się sprowadza, te wszystkie rodzaje informacji, czyli tekstowe, graficzne, grafika wektorowa, czy też muzyka, jakieś dźwięki, czy wideo, filmy, to prędzej czy później, stosując różnego rodzaju algorytmy, możemy sprowadzić do informacji zero-jedynkowej. Tak? Także to tak. Czyli język binarny. Język binarny. Wróćmy teraz do naszych baranów, do projektu, bo właśnie zaczynamy po tym wprowadzeniu, zaczynamy mówić o kodzie. Tutaj jest tabela kodowanie Morsa. Litera i odpowiadające jej 2 elementy, które to kodują. Tak? Znaczy ciąg złożony z 2 elementów, ale ciąg nie jest zdefiniowana długość tego ciągu. Proszę zauważyć, że litera E jest kodowana kropeczką, czyli jednym elementem, natomiast litera J to już jest kropka, kreska, kreska, kreska. Jedynka jest na 5 elementach i 0 tak samo. W ogóle wszystkie cyfry są już na 5 elementach. No i to jest właśnie kodowanie. Używamy 2 stanów, bo kropka albo kreska to jest stan pewien, który akurat wyobrażamy sobie w postaci właśnie kropki albo kreski, albo krótkiego sygnału i długiego sygnału, jak to tam czasami jeszcze w starych filmach titi, tata, tak, i to oni potrafili bardzo szybko rozumieć. SOS. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, tak, SOS to tam titi, tata, titi, jakoś tak, 3 kreski, czy kropki, 3 kreski, albo na odwrót. Nie, 3 kropki, 3 kreski. SOS, 3 kropki. sprawdźmy w takim razie. S to są 3 kropki, O 3 kreski, S 3 kropki. 3 kropki, 3 kreski. I już. Dobrze. I teraz pamięta Pan, mówiliśmy o DNA, że to jest taki łańcuch, który ma te wypustki takie pokolorowane, one miały odpowiednie litery, tak? No i zastanówmy się, jak to można odnieść do informacji, czy DNA jest informacją i jak to zrozumieć w ogóle. Ale na początku ja bym chciał podać definicję informacji. To jest moja definicja informacji
Także nie wiem, czy to można ją znaleźć gdzieś jeszcze w jakichś innych podręcznikach, na przykład w podręczniku Shannona, który jest uważany za no, podstawowy, taki najważniejszy. Za twórcę ilościowej Teorii informacji. Tak. Ja definiuję informację jako, w nawiasie, interpretowany ciąg stanów. Koniec, kropka. Dlaczego w nawiasie? Bo ciąg stanów może być interpretowany, ale wcale nie musi. No słonecznik chyba nie interpretuje. Tylko... Interpretuje. To znaczy, jak właśnie, tu Co bardzo to znaczy celna uwaga, co interpretacja? to znaczy interpretować? Dokładnie. Otóż jeżeli informacja jest czynnikiem sprawczym, pamięta Pan definicję obiektu? Czynnik sprawczy, czyli on powoduje pewne zachowania tego obiektu albo pewne właściwości, no to znaczy, że jest ta informacja interpretowana. I teraz jeżeli mamy słońce na firmamencie, ono świeci bardziej z prawej strony tego słonecznika, no to on się obraca w kierunku tego słońca, Czyli to jest reakcja na bodziec po prostu. reakcja na bodziec, tak, no ale następuje interpretacja, tak, tu jest cieplej, to ja się tutaj, czy tam cieplej, czy więcej dostaję ultrafioletu, no to ja się odkręcam. Czyli interpretowany to znaczy, jeżeli powoduje to, że jest jakimś bodźcem, tak, czyli jest czynnikiem sprawczym, czyli sprawia, że coś się dzieje. No to tak właśnie sobie to nazwałem. Jestem gotów podjąć dyskusję z ludźmi, którzy uważają, że może jest inaczej. Tutaj może już przejdziemy właśnie, bo to akurat nam się... Aha, tutaj jest taki ciekawa rzecz. Słowo interpretowany w definicji informacji ujęte jest w nawias. To zabieg celowy, dlatego że ekran jest informacją, jednak jeśli nie zostanie ona zinterpretowana, będzie to informacja pusta, nic nieznacząca. Nawias pokazuje, że bardzo ważną cechą informacji jest jej interpretowalność, ale nie jest to cecha superważna, ponieważ nawet jeśli informacja nie jest interpretowana, to i tak nie przestaje być informacją. No tak, jeżeli na przykład odkryjemy jakieś pismo starożytne, którego nie będziemy w stanie odczytać, no nic tam nie będzie to mówić, Czyta ale to pan- nie znaczy, że to Czyta jest, Pan w moich myślach, bo nie dalej... znaczy, że to nie jest informacja. Tak, dalej chciałem powiedzieć tak. I tak, Polak rozumie, czy też potrafi zinterpretować słowo ekran. Anglik już nie, pomimo że umie to słowo przeczytać. Chińczyk, który nie zna alfabetu łacińskiego, prawdopodobnie rozpozna, że jest to słowo, ale nie będzie go umiał ani przeczytać, ani tym bardziej zinterpretować. Tak? Czyli, no mówię, ta moja, według mnie moja definicja jest jakaś taka najbardziej esencjonalna i no, najlepsza, tak mówiąc nieskromnie. Dobra. Tutaj mamy tabelę kodów ASCII. To jest kodowanie liter. Proszę zauważyć, litera A to jest w systemie dziesiętnym 65, taki ma kod. W systemie heksadecymalnym, czyli wtedy, kiedy mamy w systemie dziesiętnym mamy 10 różnych stanów, od 0 do 9. W systemie heksadecymalnym mamy 16 stanów. Mamy od 0 do 9, a potem jeszcze jest A, B, C, D, E i F. Także mamy więcej elementów, z których możemy tworzyć te ciągi. Natomiast w systemie binarnym mamy tylko 2 stany, 0 albo 1. No i proszę zauważyć, że im więcej stanów możliwych mamy, tym krótszy jest zapis. No bo litera A jest na jednej pozycji, ale tych liter mamy w kodowaniu ASCII co najmniej 256, tych różnych symboli, które są zakodowane. Natomiast, żeby zakodować 256 symboli, mając do dyspozycji 2 stany, to musimy je pogrupować w 8-elementowe ciągi. Tak? Czyli jeżeli mamy stany rozróżnialne mało, to wtedy ciągi muszą być dłuższe. Jeżeli mamy tych stanów więcej, to wtedy ciągi mogą być krótsze. Spójrzmy teraz, jak wygląda... Aha, tu może jeszcze taki przykład ciekawy. Otóż w kodowaniu alfabetycznym ekran z 32 stanów od A do Z mamy zapis krótki, 5 liter. W kodowaniu Morsa 2 stany, zapis też jest bardzo krótki. W kodowaniu dziesiętnym mamy już 10 stanów możliwych. To znowu mamy 5, czyli mamy 5 elementów, znaczy
5 elementów dwuelementowych, czyli potrzebujemy, tam mieliśmy 5 liter, to tutaj potrzebujemy już tych cyferek 10, tak? W kodowaniu szesnastkowym tak samo, natomiast w kodowaniu dwójkowym jest to o wiele dłuższe. I teraz ważna jest też długość. Otóż jeżeli mamy w kodowaniu dziesiętnym, czy kodowaniu szesnastkowym, czy dwójkowym zdefiniowane długości ciągów, to wszystko jest jasne, bo to, co interpretuje, to wie, że musi czytać na przykład w parach ósemkowych albo w parach dwójkowych. W przypadku alfabetu Morsa nie można powiedzieć, że mamy tylko i wyłącznie 2 stany, bo mamy jeszcze stan trzeci, który mówi, że to jest koniec istotnego elementu, czyli koniec litery i to jest przerwa krótka, tak? Czyli można powiedzieć, że kodowanie alfabetu Morsa odbywa się nie na 2 stanach, tylko na 3, no bo potrzebne... Celne spostrzeżenie. Celne spostrzeżenie, dokładnie. To samo w alfabecie, tak? Jeżeli ktoś mówi, że polski alfabet składa się z 32 liter, no tak, ale jest jeszcze ta spacja, to minimum, które pozwala oddzielić słowa jedno od drugiego. Także to jest istotny czynnik. A w kodowaniu dwójkowym? W kodowaniu dwójkowym żeśmy się umówili, że grupujemy w bajty, czyli 8-elementowe paczki. No i zarówno maszyna, która tworzy kodowanie dwójkowe, wie o tym i zarówno maszyna, która odczytuje, też wie. Tak? Czyli tak Wie, czy jest zaprogramowana? Jest zaprogramowana, tak. Jest tak skonstruowana, że po prostu odczytuje to w ten sposób. Dokładnie tak. Bardzo celna uwaga. Dobrze. Jedźmy teraz. Aha, tutaj jeszcze taka informacja, mianowicie, że kodowania to nie są tylko ciągi liter. Pamięta Pan, gdy mówiliśmy o ciągu, że jest to zbiór uporządkowany i matematycy rozumieją to jako element za elementem, czyli tak jak w ciągu aminokwasów to mamy, ale informacja może być też strukturą przestrzenną. I taki typowy przykład to są projekty, które dawniej kreślono na deskach kreślarskich. Projekt samolotu na przykład, tak? To nie był ciąg literek, tylko to już były obrazy. Oczywiście można je sprowadzić do ciągu, natomiast pracownicy w fabryce interpretowali rysunki, tak? Czyli tak jakby wyższy poziom tej informacji. Początkiem było słowo. Pamięta Pan prolog do Ewangelii Świętego Jana? Na początku było słowo, a słowo ciałem się stało. I powiem tak, ja bardzo długo nie rozumiałem tego, natomiast już gdy przestudiowałem tą swoją fizykę życia i doszedłem do tego, jak mogło powstać właśnie, jak mogło dojść do tego, że życie powstało, stwierdziłem, że ten prolog najlepiej to wyjaśnia. No i pytanie do Pana, jak mogło się stać, że w Ewangelii Świętego Jana ktoś zamieścił taki tekst, który można interpretować jako początek życia? Jak mogło do życia dojść? Boskie natchnienie. Boskie natchnienie. Nie wiem. Różne, Nie wiem, ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć. Dokładnie tak. Teraz tak, jedźmy już sobie ja bym poprosił o ekran, dobrze, bo tutaj mamy kawałek DNA, ten grzebień jeden taki. I teraz zobaczmy, tutaj mamy te elementy, te nukleotydy i te wypustki. Tak, i one są w tej chwili, oczywiście te elementy mogą przyjmować 4 stany. Pamięta Pan, tak? O tym żeśmy mówili. Mogą przyjmować 4 stany. W związku z tym mamy w tej chwili paczkę złożoną z 3 liter, czyli tak jakby z 3 tych nukleotydów, a one mogą mieć tutaj 4 różne wartości, bo takie mamy możliwości, tak? Czyli proszę zauważyć, że to stanowi już pewien kod, tak? Bo mamy stany C, A, G, T i jeszcze jest U, bo uracyl, czyli mamy 5 stanów i te 5 stanów mamy w paczkach zorganizowanych po 3 elementy, tak? To sporo kombinacji. To sporo kombinacji. I teraz ciekawe jest, że to wystarcza, żeby te 22 aminokwasy jakoś coś z nimi zrobić, żeby tak jakby na podstawie tej informacji budować łańcuchy białkowe. O tym będziemy mówili już dalej, w następnej pogadance. Na dzisiaj skończymy. Natomiast ja bym chciał się, bo to będzie transkrypcja, natomiast ja bym się chciał z Panem zastanowić jeszcze nad taką rzeczą. Nie wiem, czy Pan słyszał,
że już można ekran zdjąć, bo tak, może niech widzowie przyjrzą się nam. Nie wiem, czy pan słyszał o tym, że DNA pod kątem informacji DNA ludzkie jest praktycznie, to jest 98 albo 99% DNA szympansa. Tak, no to są takie informacje. Takie informacje. A znam. proszę mi powiedzieć, czy pan wie, jak oni to porównują, tą informację? Nie zastanawiałem się. Nie nad tym. zastanawiał Po prostu się jakby pan. Ale fajnie to przeczytałem i- brzmi, prawda? Że tutaj szympans ma 98, a jest praktycznie bardzo różny od nas. Znaczy, na pewnym poziomie ogólności jest bardzo podobny, ale generalnie inną twarz, ma inne zęby. No wszystko tam, masa różnych rzeczy jest silniejszy, sprawniejszy i tak dalej, i tak dalej. I ja szukałem właśnie metod porównywania łańcuchów informacyjnych i nie znalazłem. Być może ktoś znalazł, no bo przecież nie jestem alfą i omegą, także może po prostu nie doszedłem do tego. Natomiast takie słowo angielskie, shout. Jeżeli zmienimy w shout jedną literę U na drugie O przez przypadek, to wychodzi słowo shoot, czyli strzelaj. Strzelać. Shout to krzycz, shoot to strzelaj. Innym przykładem są światła drogowe. Zieleń oznacza jedź, a czerwień stój. No i teraz jest pytanie, jeżeli mamy słowo shout i słowo shoot, które różnią się jedną literą, to na ile te łańcuchy są do siebie podobne? No to jest dobre pytanie. Dobre pytanie. A niech pan Bo no niby są podobne, ale zupełnie coś innego inaczej znaczą. są interpretowane. Dokładnie, czyli tutaj ta informacja, właśnie ta istota informacji, że to nie tylko jest ten ciąg tych stanów różnych, ale również ogromną rolę odgrywa interpretacja. I teraz, jeżeli mamy ciąg informacyjny, który mówi, że trzeba zrobić to, tamto, śmamto i owamto, i ten ciąg ma na przykład 100 miliardów elementów, a na początku tego ciągu postawimy, zmienimy tylko jedną komóreczkę, napiszemy nie, no to dwa ciągi są takie same, a są interpretowane zupełnie inaczej, tak? Skrajnie różnie. No wydaje się w takim razie, że tu interpretacja jest o wiele ważniejsza niż... Tak, niż sam łańcuch informacyjny i porównywanie tego wszystkiego, tak? No bo shout i shoot, no to w zasadzie w 80% są takie same, tak? Tylko że no, zupełnie inaczej są interpretowane. No tak, I teraz- jeżeli na przykład użyjemy tych słów niewłaściwie, tak, gdzieś tam w zdaniu zamiast shoot to shout, no to przecież nie będziemy się tłumaczyć, no przecież takie podobne słowa, bo Dokładnie. to jednak Dokładnie, zupełnie będzie co znaczyć innego. ignorancję i Tak. niską znajomość języka. Także mam nadzieję, że ta nasza pogadanka właśnie wyjaśniła tą kwestię. Aha, informacji, jeszcze żeśmy o tym nie podyskutowali, właśnie może podyskutujemy. Jak pan w tej chwili zapatruje się na to, czy informacja mogła sama z siebie powstać, tak po prostu? Musiałbym to przemyśleć, bo to jest Rzucamy kostkami, mamy kostki, układamy je w ciąg, no i już mamy informację, tak? No bo mamy 6, 2, 5, 4 i tak dalej. Pytanie, jak to będziemy interpretowali? Czy w ogóle będzie jakaś maszyna interpretująca, która będzie mogła to interpretować? No jeżeli rzeczywiście informacja to jest ciąg stanów, no to wystarczą jakieś dwa dowolne obiekty, nawet nie wiem, jakieś cząstki elementarne i już jakąś informację mamy. I tak? mogą stworzyć informację. Problem pojawia się w interpretacji, tak? I tu jest to kluczowe właśnie, że informacja... Więc jeżeli pojawiła się materia, nie wiemy jak dokładnie, no to od razu też się pojawiła informacja. I to razem już z nią. możemy wiedzieć, tak, że jeżeli nie wiemy, jak się pojawiła materia, natomiast to, że się może pojawić informacja, już zostało omówione. Mam nadzieję, że pan się z tym zgadza, że po prostu ułożenie pewnego ciągu nukleotydów, tak, które mają różnego rodzaju wypustki, które mają różne właściwości, czyli mają różne stany, powoduje, że stanowi to już ciąg informacyjny. A to, czy on będzie interpretowany i co go będzie interpretowało, jaki będzie wynik tej interpretacji, no to będziemy sobie mówili w kolejnych odcinkach. Kolejny Tak, odcinek. bo są konkretne, praktyczne skutki powstania tej informacji. Dokładnie tak. Są konkretne skutki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dużo się dzisiaj dowiedziałem i mam nadzieję, że tutaj też będą ciekawe jakieś komentarze naszych widzów. Zachęcamy do interakcji. Jak widać, też tutaj pan Jan reaguje na te komentarze, czyta je. Ja też zresztą czytam, staram się czytać. No i do zobaczenia w następnym odcinku naszego cyklu Fizyka Życia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Nazywam się Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24 i jeszcze na koniec tutaj pokazujemy książkę 59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia. Do zobaczenia.